Dzień dobry Kacprze. Jak samopoczucie dzisiaj? Bardzo dobrze. No to świetnie, cieszę się. W takim razie rozpoczniemy sobie kolejne zajęcia i powiedz mi, nad czym będziemy dzisiaj pracować. Dzisiaj douczyłem się jeszcze tej 5. części suity dziecięcej. No to zacznijmy od tej 5. części, a potem co będzie jeszcze? Toccata i fuga. To jest Johann Pachelbel. A, Pachelbela. No dobrze. Tylko tego Pachelbela właśnie się dopiero tydzień uczę i to jeszcze tak. No to, ale to właśnie bardzo dobrze, że sobie zaczniemy od nowego repertuaru. Świetnie. Dobrze, zagrajmy sobie tą 5. część suity Zolotariowa. Tylko ona nie jest cała. Rozumiem. No tyle, ile zdołasz oczywiście. Dobrze. Rozumiem, że dotąd. Kacprze, odnoszę takie wrażenie, że wszystko grasz oktawę za nisko. Ale musisz mi tutaj pomóc. Najpierw wydaje mi się, że sama lewa ręka się zaczyna w tej oktawie, czyli... Bo ty grasz na najniższym jak można, prawda? A tam jest oktawa wielka moim zdaniem. Czy się mylę? To jest klucz basowy i... Chyba tak, była wielka. No to czyli oktawę wyżej. Tak, to jest tutaj. Tak, czyli nie aż tak nisko jak grałeś. A w prawej ręce, jaki register jest wpisany? Tutaj jest... to jest... to szło... 4? Tak, 4. Czyli jest kropka tylko na górze? A nie, to 16. 16, właśnie. Zawsze mówimy od dołu. 16, 8, 4, na przykład 16, 4, 16, 8, 8, 4. Czyli jest tylko 16, ale czy z przenośnikiem oktawowym jest na rejestrze? Jest 8 na górze. Czyli oktawę wyżej niż grałeś. Aha. To ta 8, która masz nad rejestrem, mówi nam właśnie o tym, o właściwej oktawie. Więc spróbujmy zagrać to teraz tak, jak powinno zabrzmieć. Dobrze, dobrze. Kacprze, zatrzymajmy się na chwilę. Na razie się zatrzymajmy. Poczekaj. Wydaje mi się, że nie do końca nam się tam z rytmem udaje. Zagrajmy samą prawą ręką od CIS.
A mamy na 2/4 czy 4/8 mamy tam? 4/4. 4/4. Spróbujmy sobie dokładnie liczyć, prawda? Bo w lewej ręce są 8, prawda? Cały czas. Tak. Spróbujmy jeszcze raz to zagrać, żeby nam się idealnie zgadza. W lewej są jakby, jest cała nuta i są ćwierć nuty. No i aha, do ćwierć nuty. No właśnie, czyli tam są 8. Dobrze, w prawej ręce, prawda? I spróbujmy, że te 8 się tam wpasowały jakby w te ćwierć nuty, bo mam takie wrażenie, że jest jakoś troszkę krzywo. Lewa nam pomoże troszkę uporządkować to rytmicznie. Zagrajmy z lewą, będzie łatwiej. Teraz jesteś w lewej za wysoko. Jesteś za wysoko w lewej teraz. Tu jesteś spóźniony na to AD. Na AD tam musisz być troszkę wcześniej. Jeszcze raz zagrajmy sobie, jeszcze raz. Od razu od Cisa. Nie, ja chcę, całą tą melodię chcę. Żeby tam wszystko było precyzyjnie, rytmicznie. Już jesteś spóźniony. Już tutaj trochę spóźniony, właśnie. Tak, to było dużo lepsze. Jeszcze raz to zagrajmy. To było dużo lepsze. Kacprze? Czy tutaj nie ma zmiany regestra? Jest. No właśnie, to chciałbym, żebyś zmienił. Bo to trochę inaczej. A, zmieniłeś? Nie usłyszałem tego, przepraszam. Ale tam jest 16:4, prawda? Tak. I zmieniłeś na 16:4? Tak. To jakoś nie było słychać, przepraszam. To zagrajmy już od tego. Jeszcze raz zagraj. Od tej zmiany już zagrajmy. Nie, no ufam ci. Dobrze. To jeszcze raz zagrajmy to wejście. Tak, zatrzymajmy się. I teraz tak, jak będziesz grał tą melodię, to staraj się pamiętać, żeby jak już będziemy to oczywiście grali w tempie, żeby nie zmieniać na tej frazie miecha, prawda? Żeby to tam tej zmiany tam w tym czasie nie było. No to spróbujmy jeszcze raz. Tą ostatnią frazę, tą całą z prawą ręką, żeby spróbować to zagrać na jednym miechu. Dobrze. Za późno. Tu byłeś za późno na AD. Jeszcze raz.
Świetnie. I gramy dalej. I co się zmienia? Tu mam register Aha. i jest 2/4. No tak. A tempo? Allegro. No właśnie. A zmienia się, a wcześniej było? Andante. Czyli spora różnica, prawda? Andante idąc, allegro wesoło. I od jakie dźwięki? Co jest w lewej ręce? Cis, is, tak, cis, is. Czyli... Coś takiego, prawda? Bo tego z tej melodii wschodniej teraz się zmienia na taniec, prawda? I ważne, żeby... I spróbujmy z tego miejsca. Czyli bardzo krótka lewa ręka i zaakcentowane wejście w prawej. Kacprze, a czy register jest z 8 na górze, z przenośnikiem oktawowym? Tutaj jest jakby 16, 2 ósemki i 4. Tak, ale czy jest 8 nad registrem? Nie ma. Nie ma, czyli... Czyli dobrze grałeś, Jeszcze raz z tego samego miejsca. I dotąd, tak? Tak, jak grasz to... Tak, jak grasz te długie nuty, ważne, żeby one były zagrane tą samą artykulacją, czyli... Czyli jak najbliżej tym kciukiem, gdzie grasz tą melodię, żeby ona była zagrana. Zagrajmy samą prawą ręką, to miejsce. Tak, dokładnie tak. No i co, tam już dużo nie zostało chyba, nie? Do uczenia. No to jakby jedna kartka. Jedna kartka. No dobrze. No to spróbujmy sobie, jak uda Ci się jeszcze, żebyśmy dokończyli sobie tą suitę, na przykład na innych zajęciach, to żebyśmy mieli całe przeczytane. No i zajmijmy się teraz tym Pachelbelem. Proszę, zagraj mi, co tam się udało przeczytać. Praktycznie jeszcze basu nie gram, bo to jakby uczyłem się bardziej tej suity niż tego na razie. Chciałem już sobie ją dokończyć. Także tu jest chyba na razie osobno. No dobrze.
opracowanego jakby. Jasne. Kacprze, powiedz mi, bo ja widzę, że ty używasz tylko 3 dolnych rzędów. Tak. Dalej się nie zapuszczasz. Nie myślałeś, bo są takie instrumenty, które są 3-rzędowe, to nie trzeba wtedy, one są lżejsze, tańsze, na pewno, ale jak już masz tych 5 rzędów, to ja bym cię namawiał do tego, żebyś ich używał. Tym bardziej, że jesteśmy w tonacji C-dur, prawda? Tak. I ta tonacja C-dur będzie nam pomagała do grania właśnie w górnych rzędach. Będzie ci łatwiej grać wszystkie te tercje, które tam masz. Czy to są nuty, grasz z oryginalnych, organowych nut, czy grasz tutaj z nut już opracowanych na akordeon? Są tam registry? Chyba nie. To znaczy chyba nie, to znaczy, że... Chyba jeszcze na tych opracowanie na organy. Choć nie wiem, czym to się może różnić. No może się różnić, że na przykład nie masz rejestrów, że masz 3 manuały, czy No 2. to w takim razie to Jest to na jest 3 linijkach zapisane, czy na 2? Tam tutaj jest na 2. Na 2, to być może, że jest to już opracowanie zrobione na akordeon. A jest jakaś adnotacja, kto to opracowywał na nutach? Tu jest tylko napisane właśnie autor i rok. I tyle. I tyle. Aha. No i to jest właśnie chyba wersja akordeonowa, bo tu już są napisane registry i właśnie... To już na pewno. A powiedz mi, czy registry mają przenośniki oktawowe nad sobą, czy nie? Znaczy, to nie są takie jakby registry, tylko one są jakby w takim prostokącie i napisane jakby są. Aha. I tutaj nie ma nic. Bo wydaje mi się, że to wszystko powinno brzmieć oktawę wyżej. Takie odnoszę wrażenie, nie jestem pewien. Bo musiałbym zobaczyć te nuty. Tutaj jest 16,4, że jest napisane. Aha. Aha, dobrze. No, ciężko mi tak naprawdę pomóc ci z palcami, a powinienem. W tej formie, w której się spotykamy, no nie jest to łatwe, żebym mógł ci napisać palce do tego utworu. A powiedz mi, czy robisz to przeważnie sam, czy profesor ci tutaj pomaga? Przeważnie sam. Przeważnie sam. To chciałbym, żebyś zwrócił szczególną uwagę na to, co już sobie rozmawialiśmy kiedyś wcześniej, czyli na tą rączkę. I ja widzę, że grasz tak trochę, jaki palec przyjdzie do głowy, ty mi grasz. Chciałem, żebyś się trochę nad tym zastanawiał, że tak jak rozmawialiśmy sobie o aplikaturach gam, pamiętasz, prawda? Będzie to bardziej naturalny układ ręki w tonacji C-dur, gdy będziesz używał górnych rzędów, albo przynajmniej 3 środkowych czasami. Bo ja widzę strasznie dużo ruchów i łokcia i przegubu i to ci na pewno nie pomaga, jeśli chodzi o realizację tych przebiegów. Powiedz, bo tam się potem pojawiają te dwudźwięki. No niestety nie zagram ci tak z głowy, co tam jest dokładnie, ale zwróć uwagę tak, żebyś spróbował zagrać legato cały ten przebieg, czyli te dwudźwięki. Możemy sobie od tych dwudźwięków zagrać, ale wolniej dużo. Czyli albo zagrać od samego początku. Ale wolno, naprawdę. A jaki jest początek? Czyli... Prawda? Tam jest 8, 2 szesnastki? Dobrze myślę? Ósemka, 2 szesnastki? Nie, na samym początku jakie są wartości? Tu są 16. Wszystko są 16. Dobrze, to tak zagrać, żebym zrozumiał. Nie. Ale jest jakaś pauza wcześniej, czy coś? Jest pauza 16-kowa. A, no to tak zagrać, żebym wiedział, że jest ta pauza, bo wcześniej nie zrozumiałem. Raz. To czyli uwaga, czyli raz. Mhm. No tak. I popatrz, i masz pierwszy palec na tym C i potem znowu przenosisz go ten sam palec i on ma strasznie duży skok. A może by zacząć na przykład drugim.
i potem to C, już wtedy masz przygotowany pierwszy palec. Jak skaczesz pierwszym z tego górnego C na dolny, no to brzmi tak nerwowo trochę. Ale no właśnie cały czas trzymasz. O, tak, tak, to był dobry pomysł teraz to co zrobiłeś. I zobacz, i zacznijmy od tych dwudźwięków i popatrz na swój łokieć i przegub, co się z nim wtedy dzieje. Patrz, wykonujesz bardzo dużo ruchów przegubu. Możesz to wszystko zagrać jakby nie pobudzając aparatu gry, czyli ręki naszej, do zbyt wielu ruchów, bo w trakcie będzie ci to trochę przeszkadzało i będzie tutaj się pojawiał jakiś niepotrzebny kłopot. Więc na to bym zwrócił uwagę, na palcowanie nie tylko po dolnych 3 rzędach, ale namawiam cię na te górne. I tam jest taki moment, jak masz... Że są ósemki w dolnym jakby głosie, a w górnym są triole. Możesz mi taki fragment zagrać? A co się wtedy dzieje w lewej ręce? Cały czas jest C trzymane. Trzymane C, bo można tak. Wtedy... No właśnie tak sądziłem, że można by zagrać... Że wtedy te triole grały w prawej ręce, a tą trzymaną nutę i ósemki w lewej. Czyli łączył 2 manuały. Trzymał sobie na przykład 5. palcem C, czy tam którym, nie wiem jak będzie wygodnie, a te wszystkie ósemki przeniósł do lewej ręki i wtedy to jest proste do zagrania i bardzo czytelne i będzie to dużo łatwiejsze do zagrania artykulacyjnie. Spróbujmy, czy to się uda. Tak. Nie, na razie zagrajmy na razie lewą ręką, czyli trzymaj C i spróbuj zagrać te ósemki z prawej ręce, bez tych triol na razie. Da się tak zrobić? Da się. Da się i moim zdaniem to będzie wtedy dużo prostsze, prawda, niż granie tego wszystkiego w prawej ręce. I bez problemu można to moim zdaniem na naszym instrumencie tutaj tą sprawę w ten sposób rozwiązać. Więc jak będziesz sobie czytał tego Pachelbela, to spróbuj właśnie wszystkie te momenty, gdzie masz te ósemki i triole równocześnie, bo to jest taka nuta pedałowa, która gdzieś tam jest grana przez cały czas. Ten organista wciska nogą to C i ma 2 ręce na granie tych ósemek i tych triol, a my to musimy grać czasami w jednej ręce, więc to rozwiązanie moim zdaniem jest trochę skuteczniejsze i do tego bym cię namawiał. Dobrze. Dobrze, spróbujesz w ten sposób to poczytać? Tak. No dobrze. A coś tam więcej w lewej ręce się dzieje przez ten cały utwór, czy oprócz tych stojących nut? Znaczy, na początku jest... I tak przez 3/4 można powiedzieć utworu jest cały czas zagrane. I potem w przedostatniej linijce jest takie... Ja się, Kacprze, zastanawiam, bo wydaje mi się, że w oryginalnych nutach na organy to co zagrałeś przed chwilą, że to jest grane nogami, czyli na nożnym manuale i wydaje mi się, że wtedy trzeba wszystko zagrać u nas na basach standardowych. I potem cały czas trzymasz tylko ten bas. I wtedy się to...
No oczywiście coś tutaj zaraz improwizuję, ale o to chodzi, żeby jakby ten cały charakter tej organowej toccaty właśnie w ten sposób uchwycić. Czyli ja bym generalnie to, co grasz od początku. Coś tam jakieś teraz gram, coś tam staram się do stylu dopasować, ale właśnie w ten sposób, żeby to starać się zrealizować. Fugi jeszcze pewnie nie dotykałeś, prawda? Fugi, tak? No, tak. Też ją troszkę robiłem. Aha. A to spróbuj przeczytać to jedną i drugą ręką i na przykład byśmy sobie pograli to następnym razem, dobrze? Dobrze. No i doczytaj tą 5. część. Czy jeszcze mamy coś, co możemy dzisiaj pograć? Czy ty potrzebujesz chwilę czasu, żeby to przygotować? Znaczy jest jeszcze fuga, tylko ona też mniej więcej tak jak toccata jest grana. Rozumiem. No chociaż pokaż mi, chciałbym zobaczyć sam temat, jak brzmi tej fugi. Kacper, przepraszam. Kacper, przepraszam, stop. No tak, tylko jak ja widzę nadal tylko 3 rzędy i wszystko starasz się, nawet jak masz jakieś 8, to grasz jednym palcem na dole i już zmienia się artykulacja. Więc tak trzeba ustalić palce, to trzeba tutaj trochę takiej pracy koncepcyjnej z twojej strony bym potrzebował, żebyś się zastanowił. Żeby nie było takich stawianych nut, które są oddzielnie jednym palcem zagrane. Więc ja proponuję, żebyś się tutaj naprawdę skupił, nie próbował czytać w całości, tylko bardzo dokładnie sobie wszystkie paluszki podpisywał i z taką refleksją do tego podszedł, żeby potem to dobrze brzmiało, czyli żebyś mógł zagrać na przykład całą tą fugę w miarę legato. Zagraj jeszcze raz sam temat. Tylko temat. Co z tym łokciem jest, Kacper? Pilnuj tego łokcia trochę. O, właśnie. Dobrze, już nie, chciałem tylko temat. Zagrajmy bardzo wyraźnie, rytmicznie, żebym ja wiedział, że tam jest ćwierćnuta z kropką 8, tak? Dobrze myślę? Zagrajmy. Tak, i ten łokieć strasznie upada, nawet przez chwilę nie, musisz go trochę trzymać. I coś tam dalej, nie wiem jaki jest ten temat, ale staraj się utrzymać puls i pamiętaj o tym łokciu, dobrze? Dobrze.
Kacprze, myślę, że na dzisiaj to chyba wystarczy, bo musisz trochę jeszcze wykonać własnej pracy takiej domowej, żebyśmy mogli się zająć kolejnymi rzeczami. Więc poświęć może uwagę szczególnie na dokończenie 5. części i samej tokaty. Już fugi nie dotykamy, bo pewnie nie zdążymy wszystkiego naraz, a chciałbym Ci przy tej tokacie najbardziej pomóc. Dobrze? Dobrze. Świetnie, bardzo dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia.